Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. To, co widzicie na pierwszym planie, to pudełeczko z dyskiem. Ostatnio miałem taki problem, że po prostu musiałem te gry odinstalowywać, żeby za jakiś czas znowu je instalować. Niestety, ale ta pamięć wewnętrzna konsoli nie jest niestety zbyt duża. Poza tym dosyć sporą jej część zajmuje system. Tak więc przy moim trybie grania, gdzie tych gier jest równocześnie kilka, oprócz tego gdzieś tam zapisuję sobie rozgrywkę, żeby tworzyć filmy, no to niestety przy dzisiejszych rozmiarach gier robi się ciężko i pomyślałem, że zakupię sobie taki oto dysk. Dysk polecił mi kolega, korzysta z niego od ponad roku, jest bardzo zadowolony. Zresztą tak jak widzicie, tutaj mamy potwierdzenie, że pracuje z PS5 bez problemu, a że akurat nadarzyła się fajna okazja, żeby kupić go w naprawdę fajnych pieniążkach, to pomyślałem, że czemu nie. Dysk jest malutki, jak widzicie, opakowanie naprawdę symboliczne. Tutaj mamy informacje, co to za dysk. Tutaj, jeżeli ktoś jest zainteresowany konkretami, to proszę bardzo. Ja nie jestem tym specjalnie zainteresowany. Wiem tylko, że ten dysk faktycznie z PlayStation 5 pracuje bez problemu i to jest dla mnie najważniejsze. Dobrze, zobaczmy sobie, co mamy w środku. Na pewno dysk, tak? Okay. No dobra, tak to wygląda. Tak wygląda dysk firmy Adata. Spoko. Tutaj radiatorek. Taka blaszka odprowadzająca, już nawet nie wiem, czy to jest blaszka, odprowadzająca ciepło. No i nasz sam dysk. Taka mała rzecz, a myślę, że będzie cieszyć i przede wszystkim zaoszczędzi mi paru tutaj niezbyt ciekawych sytuacji, gdzie musiałem pilnie coś odinstalowywać, żeby zainstalować, żeby potem znowu instalować. No, jak widzicie, naprawdę dysk jest mały. Przed nami już konsola. Standardowo otwieramy sobie ją łapiąc za róg i energicznym po prostu ruchem pociągamy i widzimy wnętrze konsoli. Tutaj no troszeczkę jest przykurzona, aż dziwne, bo niedawno była czyszczona, ale to, co nas interesuje najbardziej, to jest ta część. To jest ta część, bo pod tą częścią kryje się slot na dysk dodatkowy. Odkręcamy sobie śrubę, która ma na sobie symbole PlayStation. Dobra, śruba dosyć długa. Nie kłamałem, symbole PlayStation są. Podważamy tą blaszkę i naszym oczom ukazuje się to, co teraz możecie zobaczyć sobie z bliska. Czyli slot na dysk. Tutaj mamy piny, wszystko jest przykurzone. Nigdy tego nie otwierałem. Tutaj z tego, co widzę, to jest kwestia długości dysku. Te otworki. No i tutaj mamy śrubę mocującą. Dobra, mam
inny śrubokręt. Może nie jest to coś mniejszego, ale za to myślę, że bez problemu odkręcimy tą oto śrubkę. No, widzę, że długi gwint. A to jest dystans do dysku. Tak to wygląda. Ok. I teraz przejdziemy sobie do samego dysku. Teraz zajmiemy się samym dyskiem. Chodzi głównie o naklejenie tego paska radiacyjnego, tak żeby chociaż troszeczkę tutaj tego chłodzenia było. Niestety w opakowaniu nie ma żadnej instrukcji, nie ma nic dodatkowo. Mamy tylko kod QR, który możemy sobie zeskanować i po prostu przejść na stronę producenta, ale tam również nie ma żadnej instrukcji, więc pokażę Wam, jak to powinno być po prostu dobrze zainstalowane. Tutaj mamy te chipy, tutaj mamy ten radiator i teraz tak, on ma taśmę samoprzylepną i musimy tutaj tak ładnie trafić, żeby nic nie zakryć, a aby do końca było tutaj to naklejone. Właśnie staram się to zrobić w miarę równo, ale nie wiem, czy mam patrzeć w kamerę, czy na sam dysk. No tak to wygląda, tak? I kolejnym etapem będzie już usadowienie naszego dysku w konsoli. Zaraz sobie przymierzymy po prostu, gdzie powinna być ta nasza podkładka. Myślę, że to będzie odpowiednie miejsce, patrząc na długość samego dysku. No i co? Wpinamy go tutaj pod lekkim kątem. Ok. No, kolego, siedzisz? Powiedz, że siedzisz. Siedzisz, dobra. On tak sobie tutaj dynda, ale my mu nie pozwolimy na to i wkręcimy mu tutaj śrubkę, którą wcześniej wyjęliśmy. Niech ja ją tylko znajdę. Oraz śrubokręcik. Tak, to był ten śrubokręt. Szybka robota. Pyk, pyk, pyk i gotowa sprawa. I mamy terabajta więcej. Można się bawić. Dokręcamy do momentu, aż dysk się tutaj wyrówna. Niespecjalnie mocno. No i widzicie finalny efekt zainstalowanego dysku. Teraz pozostaje nam tylko tutaj tą oto zaślepkę wkręcić. Pamiętajcie, tutaj idzie ta śrubka. Po włączeniu konsoli, zaraz po wymianie dysku, widzimy taki oto tutaj komunikat. Konsola wykryła nasz dysk SSD. Mamy dwa wyjścia, możemy go sformatować albo nie robić nic i wyłączyć konsolę. My oczywiście chcemy go sformatować. Tutaj widzicie szybkość odczytu tego dysku, komunikat po sformatowaniu. Komunikat o sformatowaniu.
i o tym, co zrobić, aby nowe gry instalowały się właśnie tam. Dobra. No i zobaczmy, czy jakieś informacje tutaj w powiadomieniach? Nie, tutaj nic nie mamy. Więc lecimy sobie do pamięci masowej. No i tak, tutaj mamy mój dysk, ten standardowy, wewnętrzny, ten, który był seryjnie w konsoli. Jak widzicie, dużo nie zostało. Natomiast tutaj mamy ten nowy dysk, wolne miejsce, terabajt z małym hakiem, a tutaj jeszcze mój dysk zewnętrzny podłączony do USB, na którym trzymam gry z PS4. No i super. Takim tutaj małym krokiem udało się zrobić tak, że z 68 GB wolnego zrobiło nam się terabajt 68, nawet terabajt przecinek 7. No na tych 68 no to już byśmy za bardzo nie poszaleli, tak, bo praktycznie większość nowych gier no to no niestety te 100 GB trzeba szykować albo i lepiej, plus później aktualizacje, jakieś pierdoły. Tak więc, tak jak widzicie, sytuacja jest dosyć prosta, sama instalacja jest prosta. Poradzi sobie z nią nawet taki laik w kwestiach technicznych jak ja. A jak widzicie, rezultat, efekt jest naprawdę imponujący. Myślę, że teraz nie będzie żadnych problemów z znalezieniem wolnego miejsca. Więc polecam, jeżeli borykacie się z takim problemem jak ja, gdzie no jak widzicie te 68 GB zostało mi, a nie chcę nic odinstalowywać, no to pozostaje Wam kupić taki dysk, chwila, moment i macie tyle, ile sobie kupicie więcej. Jeżeli chcecie zmienić miejsce instalacji gier po instalacji nowego dysku, musicie wejść sobie tutaj w ustawienia pamięć masowa i tutaj zmienić sobie odpowiednio dla gier z PS4, PS5, gdzie mają być one instalowane. Tak jak widzicie, w momencie kiedy mamy już nowy dysk, no to już mamy do wyboru pamięć konsoli albo pamięć masową SSD, czyli tą, którą sobie dorzuciliśmy. Prosta sprawa. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.